Hejka! Witamy Was bardzo serdecznie. W tym roku postanowiliśmy, że będziemy robić sobie od czasu do czasu city breaki. Jedne będą bardziej oczywiste, drugie mniej oczywiste. No i dzisiaj chyba jesteśmy w takim mniej oczywistym. Przyjechaliśmy do Albanii, jesteśmy w Tiranie. Zostaniemy tutaj 1,5 dnia, no i postaramy Wam się pokazać, czy warto tutaj przyjechać. Na początek kilka wskazówek praktycznych ode mnie. Jest środek stycznia, przylecieliśmy tutaj z Krakowa lotem bezpośrednim co 270 zł. Z lotniska można się tutaj dostać na 3 sposoby. Taksówką, która kosztuje 20 euro, autobusem, jak my jechaliśmy, za 4000 leków, tak się nazywa waluta Albanii. To jest około 17-18 zł za osobę. Bądź można wypożyczyć samochód. Wypożyczenie samochodów jest tutaj bardzo tanie. Jak sprawdzałam, to można było na 2 dni wypożyczyć za 78 zł samochód, więc naprawdę tanio. My niestety nie skorzystaliśmy z tej opcji, ponieważ nie mamy jeszcze prawa jazdy po naszych ostatnich ekscesach w Afryce, gdzie nas napadli. Wynajęliśmy sobie hotel w samym centrum, poprosiliśmy o pokój z ładnym widokiem, no i spójrzcie, jaki dostaliśmy. Tutaj naprawdę widać, jak na talerzu, calutkie centrum miasta. Widać też, że Albania to górzysty kraj. Tam te góry mają około 1600 metrów. No i cóż, lecimy w miasto, zaczynamy zwiedzanie. Nasz spacer zaczynamy w jednym z najbardziej ikonicznych miejsc, czyli słynna piramida. Warto dodać, że ta piramida nie zawsze była takim fajnym miejscem. Na samym początku obiekt ten został zbudowany jako mauzoleum Envera Hodży, czyli dyktatora, który panował tutaj przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej. O tym zresztą jeszcze Wam na pewno sporo opowiemy. No a dzisiaj, jak widzicie, jest to bardzo interesujące miejsce, bardzo popularne szczególnie wśród młodych ludzi. No i można sobie tutaj sporo pochodzić po schodach. Nie ma wyjścia, słowo się rzekło. My też wejdziemy sobie na szczyt piramidy. Będzie to jedna z pierwszych piramid na świecie, na które jesteśmy w stanie wejść. Skoro już jesteśmy tutaj, to zajrzyjmy jeszcze do środka, bo ta odnowiona część rzeczywiście robi wrażenie. Jest tutaj bardzo spokojnie i pusto. Podobno to jest fajne miejsce na coworking, szczególnie w weekendy. Spójrzcie, jakie fajne miejsce. Ładne, kolorowe, przepiękne. Wcale nie tak prosto wchodzi się po tych schodach. Wcale nie jest ich tak mało, także myślę, że się mocno zsapiemy. Dotarliśmy na szczyt. Słuchajcie, postawili tu ławeczki i to jest bardzo dobry pomysł, bo się nieźle można ssapać, jak się wchodzi. Naprawdę, niby niewysoko, a jednak. A to jest ten okulus, który pokazywałem Wam z dołu. To na pewno jest bardzo dobre miejsce, żeby ćwiczyć swoją wytrzymałość i wybiegać jak roki po tych schodach do góry. My już schodzimy. Widoki przednie, ale więcej tirany przed nami. Ostatnie spojrzenie na piramidę. Gabi, gdzie idziemy teraz? Na plac Skanderberga. Idziemy teraz na plac Skanderbega. Albania jest to kraj leżący na Bałkanach, kraj wyjątkowy. Jest to bardzo mały kraj, ponieważ mieszka tutaj niecałe 3 miliony ludzi. W samej Tiranie lekko ponad 400 000. Jest to dlatego wyjątkowy kraj, ponieważ nie do końca wiadomo, skąd on się wziął. Ma bardzo ciekawą historię. Język również jest wyjątkowy, ponieważ nie pasuje ani do języków romańskich, ani do języków germańskich. No i cóż, ta historia, która jest ciekawa, będzie przez nas dzisiaj Wam opowiedziana. Tirana jako stolica Albanii jest takim niejednoznacznym miejscem. Ciężko określić to miasto jako miasto, które warto odwiedzić albo nie. Znajdziecie bardzo wiele osób, które powiedzą Wam, że tutaj absolutnie nic nie ma. I to też jest ok. My przyjechaliśmy tu też z tego powodu, żeby przekonać się, jak to wygląda w rzeczywistości. Sama Tirana ma nieco ponad 100 lat, tak naprawdę, bo to miasto powstało oczywiście tam w XVII-XVIII wieku, ale nie miało żadnego znaczenia. Dopiero od 1920 roku, kiedy stało się stolicą, nabrało prawdziwego znaczenia, więc tu nawet nie znajdziecie takiego prawdziwego starego miasta. Dochodzimy już do głównego placu.
Jeszcze niedawno był tu świętowany Nowy Rok. Zaraz zobaczycie, jaki to ogromny plac i co tam możecie zobaczyć. Tutaj możecie zobaczyć przepiękne budynki wybudowane podczas okupacji włoskiej. Właśnie dlatego Albańczycy tutaj uważają, że to był ich najlepszy okres, jeżeli chodzi o budowę Tirany. No i dotarliśmy na plac. A tutaj, jako że to niedziela, to jedna wielka imprezka. Jest i słynne Tiran Eye, czyli diabelski młyn, który nie jest zbyt duży, ale słuchajcie, robi robotę. Naprawdę fajny klimat. I właśnie z tego placu genialnie widać nowoczesność. Tutaj macie muzeum, niestety w remoncie z czasów komunistycznych. Znowu nowoczesne budynki, znowu brutalizm komunistyczny. Tutaj macie kawałek historii XIX wieku z przepięknym meczetem, a tutaj włoskie zabudowy. Tutaj możecie zobaczyć Bank Albanii, a tak nazywa się Albania w ich języku. Jesteśmy właśnie na placu Skanderbega. Jest to jeden z największych placów w Europie, po którym nie jeżdżą samochody. Jest to centrum Tirany. Tutaj od XV wieku, od czasów Imperium Osmańskiego i czasów właśnie, kiedy Skanderbeg walczył z Turkami osmańskimi o wolność Albanii. Dzieją się różne wydarzenia kulturalne, historyczne i polityczne właśnie w tym miejscu. Ciekawostką jest fakt, że płytki, którymi jest przyozdobiony ten plac, wywodzą się z różnych części Albanii, co ma symbolizować jedność tego kraju. Giergi Kastriotis Skanderbeg był albańskim wodzem i bohaterem narodowym XV wieku, który przez ponad 25 lat stawiał opór Imperium Osmańskiemu, broniąc niepodległości tego kraju. Stał się symbolem odwagi i jedności narodowej, a jego imię nosi właśnie ten plac, przy którym jesteśmy. Jak ktoś zbiera zdjęcia przy znakach I love coś tam, no to jest oczywiście I love Tirana pod operą. Dla nas na razie to miasto jest bardzo interesujące. Czy je pokochamy? Nie wiem, ale na pewno cieszymy się, że tu przyjechaliśmy. Ten plac naprawdę ma bardzo, bardzo fajny klimat. Z każdej strony coś się dzieje. Gabi już robi imprezę. No ale cóż, priorytety. Słuchajcie, w Tiranie można się też zrelaksować i wychillować. Jest środek stycznia, jest 15 stopni i można się poopalać. Znajdujemy się teraz przed najsłynniejszym meczetem w całej Albanii. Jest to jeden z najstarszych budynków w tym mieście. Tak jak wam wspominałem, to miasto do 1920 roku było naprawdę bardzo, bardzo malutkie. Słynie on przede wszystkim z przepięknych fresków, z przepięknych zdobień. No i ciekawa historia się z nim wiąże, ponieważ w czasach komunistycznych religia była tutaj zabroniona. Albania oficjalnie była państwem bez religii i ten meczet dla Albańczyków obowiązywał zakaz wstępu. Wstęp mieli tylko obcokrajowcy, których było tutaj bardzo, bardzo mało. Meczet z XIX wieku jest przepiękny i bardzo dobrze zachowany. Mamy szczęście, że tak dobrze się zachował przez lata wojny, jak i przez lata komunizmu. W 1991 roku przyszedł tutaj ogromny tłum Albańczyków i ten marsz na ten meczet symbolicznie zakończył brak religii w Albanii. Jest to czynny meczet, więc pamiętajcie o tym. Można go odwiedzać tylko w określonych godzinach. No i jak widzicie, w weekend jest tutaj strasznie dużo chętnych. Już możecie zobaczyć te przepiękne zdobienia, freski, a także płaskorzeźby. Przede wszystkim wyróżniają się tutaj motywy. Jakie motywy? Roślinne. Meczet w środku. Naprawdę przepiękny. Zdobiony od samej góry do samego dołu. Zapłaciliśmy małe donation, bo pan bardzo prosił. Dostaliśmy informację po angielsku. No i mogliśmy bez żadnego problemu wejść. Gabi również.
No i widzicie tutaj te krajobrazy i motywy roślinne wszędzie. Jest również część zewnętrzna, którą można odwiedzić. Również przepiękne malowidła wszędzie znajdziecie na ścianach. To jest chyba moim ulubionym. Wyszliśmy już z meczetu. Mi się bardzo, bardzo podobał. Gabi, a jak tobie? Mnie też. Był bardzo malutki, ale przepiękny. Zaraz obok meczetu znajduje się wieża zegarowa z XIX wieku. Ma ona 35 metrów i daje niesamowity widok na plac Skanderbega. Niestety w niedzielę jest zamknięta. Wstęp tutaj jest płatny, ale nie wiem ile. A teraz kierujemy się na przerwę na lunch. Kierujemy się w kierunku nowego bazaru. Zobaczymy, jak to wygląda. Dotarliśmy do bazarku, gdzie będziemy jeść. Nazywa się Pazari Iri. Słuchajcie, można tu kupić wszystko. Jak widzicie, kolory przepiękne. Zaraz wejdziemy do środka i wam pokażemy. Na pierwszy rzut idą oliwki, idą jakieś orzechy, tam dalej widać owoce. Naprawdę bardzo pięknie i kolorowo. Mi już się podoba i muszę powiedzieć, że jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo czysto. Także postaramy się tutaj też kupić jakieś pamiątki, bo z tego co widzę, pamiątki również tu są. Wchodzimy. Ciekawostką jest fakt, że targ działał już w czasach osmańskich. Tylko spójrzcie, wszystko tutaj kupicie co chcecie. Tutaj bazar tak się oczywiście rozrósł, że wychodzi poza jego zabudowania, wychodzi zdecydowanie na zewnątrz, więc tutaj macie całą taką dzielnicę, gdzie robi się zakupy, no a przy okazji je się jakiś obiadek. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o ten rynek, targ, miałem zdecydowanie większe oczekiwania. Myślałem, że on będzie taki naprawdę wow. On jest fajny, warto tu przyjść. Szkoda, że te restauracje są w większości pozamykane, ale dużo czasu tu nie spędzicie, także można sobie kupić jakąś pamiątkę, jak dostajecie na dłużej jakieś owoce. No a tak to cóż, warto magnesik jakiś taki drewniany, a nie plastikowy. My teraz lecimy dalej, postaramy się coś zjeść. Tiramisu nie też podobno z murali. Tutaj są akurat malowidła koło restauracji, ale też wyglądają niczego sobie. Tak wyglądają ruiny zamku w Tiranie. Słuchajcie, to są dosłownie kawałki murów, więc dużo tu nie zobaczycie. Obecnie ten zamek nawet nie jest odbudowany. Są tutaj restauracje, gdzie można przyjść i zjeść coś dobrego. Przeszliśmy się chwilę spacerkiem, zobaczyliśmy to miasto z kompletnie innej strony. Szliśmy takimi zaułkami, które wyglądały jakby nie było tu najbezpieczniej. Z drugiej strony weszliśmy też w dzielnicę Złota, gdzie naprawdę to bogactwo było na każdym kroku, samochody super. A teraz słuchajcie, podeszliśmy pod zamek. My mówiliśmy, że to miasto nie jest takie stare, nie ma tu jakiejś starówki, tego typu rzeczy. Jest to prawda, ale kiedyś rzeczywiście stał tu zamek. Niestety z tego zamku zostały tylko mury. Myślałem, że pokażą nam, jak wyglądał ten zamek, a słuchajcie, tutaj są na tyle małe te fortyfikacje, że to jest po prostu mapa restauracji, które znajdują się w środku. W środku wygląda to tak. Naprawdę bardzo fajne, klimatyczne miejsce, ale nie szukajcie tutaj jakichś starych murów, ich tutaj na pewno nie znajdziecie. Patrzcie, jakie tutaj są przepiękne, tradycyjne stroje albańskie. Możecie zerknąć, zobaczyć, jak to wygląda. Albo jak jesteście w okolicy i macie ochotę, możecie również kupić. Była to naprawdę bardzo klimatyczna uliczka ta przy tym zamku. Warto tutaj się przejść, zobaczyć, jak ktoś ma ochotę usiąść na jakiegoś drinka, coś się napić, coś zjeść. Przez przypadek trafiliśmy do pizzerii, gdzie była też również Julia Roberts. Tutaj ma zdjęcia z kucharzami. Będziemy testować, czy dobre. Oliver Stone i Hugh Laws też tutaj był. Tak wygląda nasze kulinarne smakowanie Albanii. Stwierdziliśmy, że nie mamy czasu. Chociaż słuchajcie, tą pizzę jadła Julia Roberts, więc czemu miałaby jej nie zjeść Gabi? Bardzo dobra. Witamy się z wami po krótkiej przerwie. Zjedliśmy pizzkę, trochę odpoczęliśmy. No i stwierdziliśmy, że chcemy wam jeszcze opowiedzieć jedną ciekawą historię. Jest to historia Albanii, historia ostatnich
lat powojennych. Jest to ciężka historia, historia pewnego człowieka, który w bardzo opresyjny sposób trzymał Albanię w żelaznym uścisku. Był to Enver Hoxha i był on dyktatorem od końca II wojny światowej aż do 1985 roku, kiedy zmarł. A kiedy narodził się ten oto wspaniały człowiek? Czasy Hodży są trudne do opisania, są to bardzo ciężkie chwile Albanii. Albania dzięki jego rządom była nazywana Koreą Północną Europy. Był to najbardziej zamknięty europejski kraj. Jego rządy cechowały się takim ślepym wyznawaniem stalinizmu. No i za jego też czasów ludzie byli tutaj bardzo mocno represjonowani. I tutaj w Tiranie możecie znaleźć tego dowody. Jednym z głównych takich miejsc jest dawna siedziba tajnej policji Sigurimi, tak zwany Dom Liści, który znajduje się za nami. W normalne dni można go zwiedzać, niestety on już jest zamknięty, więc nie możemy wam go pokazać w środku. Tam i tak nie można nagrywać, ale są tam wystawy, które opowiadają o tym, jak ludzie byli podsłuchiwani, jak byli prześladowani przez tajną policję. No i sama nazwa Dom Liści bardzo ciekawa. Z tym związana jest taka historia, że mówiono w Albanii, że nawet liście potrafią cię podsłuchiwać. Tak właśnie żyło się w tamtych czasach. A druga wersja tej nazwy wywodzi się od pnączy i liści, które są na tym domu. Tam możecie też zobaczyć czubek jednego z bunkrów. Takich bunkrów zbudowano to setki tysięcy. Tutaj możecie zobaczyć na przykład katedrę ortodoksyjną. Jest to kościół prawosławny i znajduje się zaraz obok Domu Liści. Kolejna ciekawostka o dyktatorze była taka, że uwielbiał on bunkry. Miał on istną paranoję, więc zbudował ich dosłownie setki tysięcy w całej Albanii. Niestety na to szła większość pieniędzy, więc ludzie przez to byli jeszcze bardziej uciemiężeni. No i też tutaj w Tiranie znajdziecie takie bunkry. Są takie dwa słynne bunkry, ogromne, i w tym momencie pokażemy wam jeden z nich. Były to takie miejsca, gdzie dygnitarze mieli się schować w razie jakichś tam działań atomowych. Bunker Art 2, bo tak się teraz nazywa ten bunkier, to miejsce jest w samym centrum, zaraz obok placu. I jest on oczywiście w tym momencie muzeum, a ten drugi jest oddalony o kilka kilometrów od miasta, dlatego go wam nie pokażemy. Tak wygląda wejście do muzeum. Tutaj zaraz obok stoi jeepek, jakaś wieżyczka. No a my już wchodzimy i zobaczymy, jak wygląda w środku. Ten bunkier składa się z wielu tego typu pomieszczeń. Są one bardzo małe, jest tutaj bardzo dużo historii. Możecie dowiedzieć się od samego początku, jak powstał ówczesny reżim jeszcze sprzed czasów I wojny światowej. A tutaj już policja działająca w latach 1945-1991. Możecie zobaczyć, jak wyglądali. Muszę przyznać, szczególnie patrząc na te kaski, że trochę podobne to wszystko do naszej milicji. Jakbyście myśleli, że to jest tam kilka pomieszczeń, to muszę was rozczarować, bo tutaj znajdziecie bardzo dużo pomieszczeń. Ten bunkier jest ogromny. To jest ostatni tego typu bunkier zbudowany za czasów dyktatora. Jest nazywany taką największą, wspaniałą budowlą. Taki mieli tutaj system komunikacji. Przełączanie kabelków i można dzwonić. Nie wiem, czy tutaj to dobrze widać, ale to jest stare wejście do bunkra. Tu macie pierwsze drzwi, tam drugie drzwi, a tam jeszcze są trzecie drzwi. Także zabezpieczenie naprawdę potężne. Nie wiem, z czym wam to się kojarzy, ale
Tutaj jest napisane, że ludzie współpracujący byli solą tej ziemi i tego narodu, więc tak jak u nas były teczki, tak w Albanii teczki swoje również mieli. No i oczywiście informacja, jak podsłuchiwać ludzi, jak można to robić, żeby być niezauważonym. Na przykład tutaj macie popierniczki, no i możecie szukać, gdzie jest pluskwa. Pluskwa w miotle? Dlaczego by nie? Skoro zdaję egzamin, to warto taką pluskwę na pewno tutaj wrzucić. A czasem jak trzeba było podsłuchiwać operacyjnie, to wynajmowało się mieszkanie obok. Miało się taki sprzęt, który był wetknięty do ściany. No i jakoś tak szedł dzień za dniem. Tak jak wam mówiłem, przy domu liści te podsłuchy, zdjęcia były dosłownie wszędzie. Robiło się je każdym możliwym sposobem. No i tutaj macie na to sporo dowodów. Wchodzimy do biura szefa, ale jak myślicie, że to jest biuro szefa, to się chyba pomyliliście. Tutaj była pani sekretarka. Tak wyglądało biuro szefa. Jeżeli myślicie, że to koniec, to oczywiście, że nie koniec. Można było jeszcze przechodzić do kolejnych pomieszczeń. Tak wyglądała sypialnia. Cała obłożona w błazerię. To nadaje temu takiego klimaciku. Ciekawe, do czego służyły te telefony. Nie zawsze podobało się to, że istniał tak zwany czerwony telefon. Ciekawe, czy to był ten najważniejszy. Policyjne pałki, policyjne hełmy, no i oczywiście policyjne tarcze. Znajdziecie tutaj także instalacje artystyczne. Ja wam powiem szczerze, bo wam będzie ciężko w to uwierzyć, ale ludzie w Albanii, przez to, że nie było tu zagranicznych gazet, zagranicznej telewizji, nie było niczego, oni naprawdę wierzyli w to, że państwa Zachodu mają uknuty spisek, żeby do władzy powrócił król. To jest bardzo ważne miejsce, bo tutaj te wejścia, które widzicie, to jest tak zwany decontamination room, czyli to były miejsca w razie wybuchu bomby atomowej, gdzie można było dzięki nim wychodzić na zewnątrz i tutaj po powrocie bezpiecznie pozbyć się wszystkich zarazków i całego promieniowania. Tutaj widzicie te pomieszczenia, gdzie człowiek musiał się umyć, dokładnie wyszorować, żeby na pewno niczego nie przynieść do bunkra. Ciekawe, ile osób zostało przesłuchanych w takich warunkach. Mam nadzieję, że jak najmniej i że nigdy już ludzie w ten sposób przesłuchiwani nie będą. Tak wyglądała tutejsza cela. Normalnie na korytarzu, tylko kraty i można było położyć się na ziemi. Wyszliśmy, została nas noc i ja się chciałam podzielić z wami moimi wrażeniami po wyjściu z tego bunkra. Spodziewałam się, że będzie mniejszy, bo oglądałam filmiki i wszyscy narzekali, że jest mały, a nie jest mały według mnie. Jest tam dużo wystaw o policji, o internowanych, jak było w tamtych czasach i tak dalej. Natomiast co chciałam dodać, tutaj są dwa takie te bunkard. To jest bunkard 2 i on jest mniejszy, ale jest w centrum, więc łatwo dostępny. Jest bunkard 1, który jest niedaleko dolnej stacji kolejki Daity Express. On jest parę kilometrów od centrum i on jest dużo większy. On miał służyć jako siedzibę parlamentu, tam są większe sale i tak dalej. Mniej więcej wystawy są takie same i tam i tu, ale jeżeli macie więcej czasu, to zapewne warto jest odwiedzić 1 zamiast 2. Obu niekoniecznie trzeba, ale kto co lubi. Tirana by night, jeszcze piękniejsza niż w dzień. My nie będziemy robili specjalnie życia nocnego, a z tego słynie Tirana, więc taki hint dla was, ale pokażę wam kilka przebitek, jak wygląda miasto nocą. Wieża zegarowa nocą wygląda zdecydowanie bardziej korzystnie niż za dnia. Zaryzykuję twierdzenie, że
Meczet również, mimo że oglądam go z boku. Zaraz wam go pokażę od przodu. Tak wygląda meczet w pełnej okazałości. Musicie przyznać, że naprawdę, naprawdę przepięknie. Opera również przepiękna, tak samo i jak ten budynek w kształcie głowy naszego superbohatera albańskiego, ale musicie przyznać, że trochę ciemny ten główny plac. Ja troszeczkę wam go podświetlam, żeby lepiej było widać, a tak naprawdę jest tutaj dużo ciemniej, ale może właśnie dlatego pan tutaj pokazuje ludziom różne planety. To, co widzicie tutaj na przykład, to jest taka instalacja artystyczna. Nie mówię o tym grzybie, tylko mówię o tym białym. Nazywa się chmura. Ona jest podświetlana nocą. To, co jest fajne, to to, że można sobie normalnie po niej chodzić. Wpadliśmy jeszcze sobie na taką słynną ulicę, tam gdzie są te mury zamkowe. Jest bardzo ładna. No i to jest to, o czym wam mówiliśmy. Tutaj wszystko jest jeszcze w budowie. Więc ta stolica za kilka lat będzie naprawdę przepiękna. Patrzcie, takie knajpy to my w Tajlandii oglądaliśmy, a tutaj w Albanii są identyczne. Przepiękne. Jeszcze knajpka przy piramidzie. Też bardzo fajna, bardzo klimatyczna, bardzo jasna. Bardzo fajne miejsce. Podoba nam się Tirana nocą. A co? Parlament też wam pokażemy, bo ładny. Dlaczego by nie? Szczególnie, że my mieszkamy zaraz tam obok w tych wysokich budynkach. A tutaj macie budynek premiera. No i na zakończenie dnia jeszcze miejsce, od którego zaczęliśmy, czyli przepiękna piramida, tym razem podświetlona nocą. A my co? Lecimy do hotelu, widzimy się jutro. Trzymajcie się, cześć!